Cześć, witam wszystkie koty snookera. Dzisiaj w zaciszu domowym, w dresivku, ale poruszymy bardzo ważny temat. Dzisiaj zajmiemy się taktyką i jednym z elementów, czyli shot selection. Dlatego nie bez kozery snooker nazywany jest królem gier bilardowych, szachami przy stole bilardowym. Tutaj jest połączenie gry ofensywnej z grą defensywną. I tak naprawdę każdy zawodnik na każdym etapie swojej miłości do snookera może się odnaleźć i realizować i czerpać ogromną przyjemność z tej gry. Zapraszam! Czym jest zatem shot selection? Niczym innym, jak tylko odpowiednim wyborem strzału zarówno z wachlarza zagrań ofensywnych, jak i tych defensywnych. Wybór ten musi być dokonany spośród trzech elementów. Jest ich troszeczkę więcej, ale powiem Wam o trzech. Pierwszy są to umiejętności zawodnika. Drugi jest to ważność, w którym dokonujemy tego strzału. I trzeci element jest to dyspozycyjność, forma dnia, tygodnia lub dłuższego okresu. Skupmy się na numerze drugim i pierwszym. Ważność sytuacji na stole. Chodzi o to, czy to jest pierwszy strzał w breaku, decydujący strzał w breaku, wygrywający strzał w breaku, czy jest to frame decydujący. Musimy podjąć odpowiednią decyzję i wybrać z wachlarza zagrań odpowiedni strzał. I tu przychodzimy do numeru 1, czyli do umiejętności, ponieważ każdy strzał albo większość wykonanych strzałów można zagrać na kilka rozwiązań. Jeżeli jesteśmy zainteresowani wykonaniem jakiegoś strzału, musimy sobie zadać jedno pytanie, bardzo proste, i postępować według pewnego algorytmu. Ile takich strzałów wbijamy na treningu? Jeżeli wbijamy 7, 8 lub więcej, możemy walić z zamkniętymi oczami, nawet nie zastanawiać się. Jeżeli wbijamy w granicach 5, zastanowić się, czy jest ten strzał warty ryzyka. Natomiast jeżeli wbijamy 3 lub poniżej, to zapomnijmy. Jesteśmy od razu skazani na porażkę. I teraz na przykładzie prostego wbicia czarnej do bili czerwonej pokażę Wam drugi element wyboru strzału. Zobaczcie. Pierwsze rozwiązanie jest to zagranie białej poniżej środka w tą stronę, żebyśmy mogli czerwoną wbijać do tamtej kieszeni. Teraz wbijemy innym sposobem, tą samą czarną, tylko teraz wbijemy troszeczkę powyżej środka, takie przesunięcie, żeby biała przechodziła tędy i wychodziła na czerwoną do tej kieszeni. I trzeci sposób, gramy maksymalny topspin, żeby biała po wbiciu czarnej odbiła się od prawej bandy i w kierunku czerwonej zmierzała, tak abyśmy mogli ją dalej wbijać do narożnej kieszeni. Moi drodzy, i teraz mamy tutaj 3 zagrania. Zróbmy sobie szybką gradację, który strzał jest najtrudniejszy, który najłatwiejszy. Najtrudniejszym strzałem, moim zdaniem, do wykonania z punktu widzenia technicznego jest pierwszy strzał, gdzie musimy grać bardzo nisko na białej, musimy zagrać miękko, musimy dobrać odpowiednią siłę tak, żeby znaleźć się w tej strefie. A dlaczego najciężej? Ponieważ grając tak nisko na białej, w momencie sytuacji stresogennej biała może nam podskoczyć, nie wbijemy tej czarnej, bo skupiamy się na miękkim zagraniu i skutkiem może być niepowodzenie. Drugim co do trudności strzałem jest
maksymalny top spin. Jest to łatwy strzał do wykonania, ale biała przebywa dużą odległość, więc musimy dobrze wyczuć tą siłę i oddalamy się w rezultacie troszeczkę od tej czerwonej przy danym tym kącie. Natomiast najłatwiejsze zagranie do kontynuacji jest minimalnie powyżej środka, tak, aby biała się przesunęła i była czerwona do wbicia tutaj. I tak większość zawodników wybierze rozwiązanie numer 1, czyli to najtrudniejsze. Tutaj, w tej strefie będą chcieli postawić białą. Dlaczego? No, tu element taki troszeczkę lenistwa, ponieważ nie chce im się chodzić dookoła stołu i wolą szybko się wystawić do czerwonej, więc szybko uzyskać pozycję do następnej bili i kontynuować. Jak i również, tak jak zawodnicy zaczynają grać, uczą się nowych rozwiązań, uczą grać się z miękką rotacją, więc później jak zobaczą strzał, gdzie można użyć miękkiej rotacji, no to nie będę grał, jak jestem dobrym zawodnikiem, jakiegoś słabego rozwiązania, tylko wybiorę to, gdzie miękko gram. No to taki aspekt czysto psychologiczny. Na następnym przykładzie wytłumaczę Wam, jak z wachlarza zagrań, które mam potencjalnie do wyboru, wybrać to najlepsze. Należy rozłożyć strzał na dwa elementy. Łatwość wbicia i łatwość uzyskania pozycji. Jeżeli któryś z tych elementów jest trudny, czyli łatwe wbicie, trudne wyjście lub odwrotnie, to należy go odłożyć na półeczkę do poczekalni i spróbować się znaleźć takie zagranie, które będzie miało łatwe wbicie i łatwe wyjście. Oczywiście nie jest to regułą, bo nie zawsze tak będzie, ale należy tego szukać i nauczyć się tego. Zobaczcie, tutaj wbijamy czarną i łatwe tutaj jest wbicie, ponieważ odległość między białą a czarną jest mała, więc wbicie jest łatwe, powtórzę to, natomiast wyjście do żółtej jest już trudne, ponieważ muszę wbijać tutaj maksymalnie strzał z lewą dolną rotacją po to, żeby uzyskać to wbicie, przez co utrudniam ten strzał bardzo i może się skończyć niewbiciem. I zazwyczaj tak się dzieje wśród amatorów. Zobaczcie, teraz był podskok i tak się bardzo często dzieje. Zagranie tylko z rotacją wsteczną. Zobaczcie, pod jakim kątem odbije się bila biała. Biała zmierza w okolice między różową a bilę niebieską. Natomiast teraz wykonam strzał z próbą dojścia do bili żółtej, czyli gram ekstremalnie mocno, miękko, lewy skrajny side z dodatkiem wstecznej rotacji. Zagrywamy tutaj poniżej środka, tak aby białą z rotacją wsteczną postawić w tej strefie, albo z użyciem bandy troszeczkę dalej. Dlaczego tak? Ponieważ mamy wtedy w miarę łatwe wbicie i teraz my decydujemy, czy kontynuujemy grę ofensywną tego breaka w ten sposób, że wbijamy i białą stawiamy gdzieś w tej strefie, lub się odstawiamy. Mamy pewne punkty zarobione. Zauważcie z drugiej strony, jeżeli jesteśmy w tej sytuacji, to wbijając tą żółtą też możemy zagrywać w charakterystyczny sposób, jak wspomniałem wcześniej, albo stawiać białą w tej części stołu, lub bardziej bojaźliwie wbijać troszeczkę poniżej środka, ewentualnie troszeczkę jeszcze wspomóc się prawym side'em, żeby białą stawiać w tej strefie, żeby zieloną atakować do środkowej kieszeni lub do narożnej po całej długości. Dlaczego? Bo znowu, jeżeli białą zostawimy tutaj, a nie wbijemy, to jest duża szansa, duże prawdopodobieństwo, że żółta poleci na tą część stołu i znowu utrudnimy grę przeciwnikowi. Pamiętajcie, taktyka to jest bardzo mocny oręż.
Oczywiście na pewnym poziomie nie można grać troszeczkę inaczej, tylko trzeba grać pewnie z kontynuacją, ale znowu, jeżeli ja na treningu wbijam takich bil 7, 8, 9, 10, to gram. Jak wbijam 5 lub mniej, to zapomnijcie o tym. Moi drodzy, moim celem jest aktywować u Was troszeczkę inny światopogląd. Ja wiem, że każdy chciałby grać jak Ronnie czy Trump i najlepiej taką grę się ogląda, choć Trump przez ostatnie lata całkowicie zmienił swoje nastawienie do snookera, gra dużo mądrzej, o wiele lepiej gra taktycznie, dlatego będzie numerem 1 i uważam, że będzie o wiele lepszy niż Ronnie O'Sullivan. Natomiast każdy chciałby być jak LeBron James czy Cristiano Ronaldo, a mimo to wychodzimy na parkiet czy na boisko i czerpiemy przyjemność z grania w koszykówkę czy w piłkę nożną. Zróbmy to samo w snookerze.